Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja mam na imię Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Tym odcinkiem zapoczątkujemy cykl o narzędziach rowerowych, ponieważ bardzo często piszecie do nas, czy w rozmowach tutaj w serwisie, w sklepie również pytacie o narzędzia, których używamy. Temat narzędziowy jest to temat według mnie rzeka, bo istnieje też bardzo dużo narzędzi, które co roku się zmieniają, co 2 lata, są bardzo drogie. Przoduje w tym m.in. taka marka jak Fox. Do ich amortyzatorów czy do ich dropperów są potrzebne bardzo drogie narzędzia, a co jakiś czas są wymieniane na nowe i po prostu zostajemy z takim narzędziem za 2-3 tysiące złotych. No i nie wiadomo, co później z nim zrobić. Oczywiście raz na jakiś czas znajdzie się osoba, która przyjedzie do serwisu i potrzebujemy takiego narzędzia, takiego klucza. No ale wymiana tych narzędzi co sezon, co 2 tak naprawdę nie zawsze jest wskazana, a przecież producenci mogliby troszkę się postarać, aby zarówno nam, jak i Wam ułatwić życie, no bo przecież kiedy my musimy kupić drogie narzędzia, to no i Wy ponosicie wyższe koszty w serwisie. Można oczywiście stosować zamienniki, ale no przecież też nie o to chodzi. Skoro przyjeżdżacie do nas z drogim sprzętem, my również odwdzięczamy się tym, że serwisujemy tylko i wyłącznie oryginalnymi narzędziami, oryginalną chemią. Po prostu na tym nie oszczędzamy, a jest to też nasza pasja, nasz konik i po prostu bardzo lubimy narzędzia oryginalne. No ale tak jak wspomniałem, producenci nie zawsze ułatwiają mi o takich niecnych postępkach w branży rowerowej. Będziemy też oczywiście opowiadać. A dzisiaj o takiej kostce. Jestem ciekaw, czy ktoś już rozpoznaje, do czego ta kostka może służyć. Jest to druk 3D. Kostka jest wykonana z tworzywa sztucznego i jest to jedno z najnowszych narzędzi marki Parktool. A żeby nie trzymać Was w niepewności, tym, którzy odgadli, do czego to służy, już gratuluję. Natomiast pozostałych informuję, że jest to kostka do odkręcania nakrętek broniących dostępu do wentyli powietrznych, od komór powietrznych, również amortyzatorów przednich. Tutaj mamy przygotowany amortyzator Fox 38, w którym właśnie jest taka nakrętka. Ona się teraz łatwo odkręca, natomiast jest to karbowanie na palec jest takie dość niskie i często, kiedy ta nakrętka jest mocno dokręcona, tak naprawdę nie możemy jej odkręcić i do tego celu służy ten element. Tak jak widać, kostka wchodzi, wykręcamy, wkręcamy i dziękuję. I możemy sobie ulżyć w cierpieniu. A zapraszam Was za mną. Tutaj, tak jak widzicie, tych wycięć jest znacznie więcej. Tutaj mamy też taką dość standardową nakrętkę od RockShoxa. Tutaj z kolei takie podejście pasuje i możemy odkręcić. Tu jest takie samo, ale tu mamy na przykład amortyzator marki Öhlins. I tutaj to karbowanie jest już bardzo płytkie, też mi się odkręca, ale kiedy jest zapieczone czy też mocno dokręcone, mamy problem i do Öhlinsa również mamy. Jest to, zdaje się, ten element, tak pasuje i możemy łatwo odkręcić. Także bardzo proste narzędzie, wbrew pozorom nie kosztuje dużo. Jest to model FCT1, czyli podejrzewam, rozszyfrowując ten skrót, jeśli dobrze pamiętam, Fork Cap Tool. Bardzo możliwe. Oszczędza nasze dłonie, oszczędza nasze palce. Wymysły bardzo złych ludzi z przemysłu rowerowego sprawia lepszymi i niweluje ich zakusy, aby zniszczyć świat rowerowy mechaników. Także dzisiaj o tym. Naprawdę, jeśli ktoś ma problem z odkręceniem takiej właśnie nakrętki, czy jest to, nazwijmy go, pan Kowalski, który po jeździ, ma 1 czy 2, a może nawet 3 rowery, czy też serwisant. Serwisantom to narzędzie jest na pewno bardziej przydatne. Gorąco polecam, sprawdza się rzeczywiście i podejrzewam, że za miesiąc, 2 będzie narzędzie FCT1 i 1/10, potem będzie FCT1 i 2/10 i tak za co chwilę, bo oczywiście producenci będą nas bombardowali coraz to nowszymi, głupszymi pomysłami. Także do głupich pomysłów mądre, fajne rozwiązanie.
A coś na końcu mam dla Was jeszcze. Mianowicie taki śmieszny długopisik marki Parktool, który specjalnie zamówiłem bezpośrednio w Stanach i jestem ciekaw, czy wiecie, do czego służy. Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. No oczywiście w bardzo prosty sposób można sprawdzić na stronie marki Parktool, co to jest, a ja powiem tylko, że jest to część, właściwie narzędzie analogowe, w odróżnieniu od elektronicznych. Jest takim bardzo fajnym nawiązaniem do czasów minionych. Wspiera ten etos mechanika rowerowego i jest fajną ozdobą serwisu, a przy tym również nie kosztuje, tak jak i ta kostka, dużo. Także jeśli wiecie, do czego to służy, piszcie w komentarzach, sam jestem ciekaw, czy zgadniecie. A na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach tejże serii, jak również innych. I Mateusz podpowiada: lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie. Teraz jest setnie ubawiony. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.